Dlaczego małe kociołki nie startują od 0 kW, tylko od 3,2? Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin i od lat prowadzę firmę serwisową, która zajmuje się obsługą urządzeń firmy Wiessmann, pompami ciepła, kotłami gazowymi, kotłami olejowymi i na tym kanale staram się dzielić moją wiedzą na temat ogrzewania w miarę prosty i fachowy sposób. Ja zachęcam Cię, żebyś zasubskrybował kanał, jeżeli interesuje Cię taka tematyka. A nie przedłużając dalej, zabieramy się za odpowiedź na to pytanie. Więc jeżeli zastanawiasz się, czemu Twój kocioł nie może zejść niżej z mocą minimalną niż 3,2 kW, w przypadku Wiessmanna akurat kotły Vitoden z serii 200 potrafią zejść aż do 1,9. Odpowiedź jest dosyć dla mnie prosta, a myślę, że po tym odcinku dla Ciebie też taka będzie. Więc tak, palnik w kotle gazowym musi dostarczyć moc też maksymalną. I jakby ta moc minimalna wynika z modulacji, jaką jest w stanie osiągnąć palnik. Czyli z jednej strony potrzebujemy bardzo dużą moc przy podgrzewie ciepłej wody, czy bardzo dużą, no około 25, nawet 30 kW, czyli musi być duży płomień, a tym samym, żeby ten płomień był duży, musi być duży palnik i wtedy jest potrzebne duże zapotrzebowanie cieplne. Natomiast, żeby ten palnik mógł poprawnie pracować, musi być minimalny płomień na tej całej powierzchni palnika. Akurat tak się fajnie stało, że mam tutaj zdemontowany palnik z Vitodensa 100. On jest o mocy 25 kW. No i na tej siatce palnika powstaje płomień. No więc tak, jeżeli mamy te 25 kW, moc maksymalna, czy nawet 30 przy podgrzewie ciepłej wody, no to ten płomień będzie duży i tyle. No, po prostu but w podłogę. Natomiast przy 1,9 kW w zasadzie to jest o 10 razy mniejszy płomień. I on będzie się tylko tlić na tej czaszy palnika. Niżej się już nie da zejść. Akurat w przypadku Vitodensów 100 będzie to 3,2 kW, w przypadku starszych 5 kW. Niżej się nie da zejść, no bo po prostu ten płomień by nam gasł. Jest to analogiczna sytuacja jak w przypadku kuchenki gazowej. No możemy sobie tam coś regulować, może być na maksa, na minimum, ale mniej niż minimum nie da się zejść. Oczywiście możemy coś kombinować, akurat w przypadku kuchenki gazowej i z tą mocą jeszcze tam trochę schodzić, przekręcając nie właśnie na min, tylko na ma, tylko zaczynając od początku jakby. Ale tam już tego producent nie przewidział, ponieważ ten płomień może po prostu zgasnąć. No i co by się działo? Oczywiście kocioł gazowy w przypadku starszych modeli dałoby się jeszcze tam coś podregulować, żeby ta moc minimalna była mniejsza. Natomiast płomień mógłby gasnąć, kocioł mógłby nie pracować poprawnie i Ty miałbyś problem. A jeżeli miałbyś problem, ale nie dlatego, że sam sobie byś kombinował coś z kotłem i mieszkasz w okolicy Katowic, to zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy Ci z urządzeniem, jeżeli to jest tylko firma Wiessmann. A tutaj po prostu niżej się nie da, więc modulacja 1,9 kW przy mocy minimalnej, gdzie kocioł jest w stanie osiągnąć 30 kW, to jest praktycznie ponad 15-krotnie mniejsza moc niż ta moc, która jest przewidziana na maksa. Więc w zasadzie to już jest ograniczenie techniczne i praktycznie niżej się zejść nie da. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał okazał się dla Was pomocny, jasny i klarowny. Czy teraz już rozumiecie, czemu nie można zejść z mocą minimalną jeszcze niżej. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w ogóle odnośnie ogrzewania. A ja tymczasem życzę Wam spokojnej niedzieli i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i cześć!